Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy teraz mamy dno polskiej gospodarki? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, do dawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Drodzy Państwo, czy teraz mamy dno polskiej gospodarki? Ten temat jest niezwykle istotny z powodu tych danych, które poznaliśmy. Mamy już komplet twardych makroekonomicznych wskazań pokazujących, co się działo w maju w naszej gospodarce, czyli w drugim miesiącu tworzącym drugi kwartał. I wczoraj poznaliśmy dane o produkcji przemysłowej. Była ona bardzo zbliżona do prognoz, minus 3,2%. Widzimy to dokładnie na tych dwóch pierwszych wykresach, a dzisiaj poznaliśmy dane dotyczące sprzedaży detalicznej. I ta sprzedaż w maju w ujęciu nominalnym była wyższa tylko o 1,8%, a prognozy wynosiły 2,7%, czyli teoretycznie było to gorzej niż zakładały prognozy, ale dla nas najistotniejsza jest ta wartość realna, czyli już po uwzględnieniu inflacji. I w tym wypadku widzimy, że ta sprzedaż była gorsza niż zakładały prognozy. Wyniosła minus 6,8%, prognoza wynosiła 5,5%, czyli ten komponent związany z konsumpcją cały czas negatywnie będzie kontrybuował do polskiej gospodarki, do wyników polskiej gospodarki w maju i myślę, że te dane są bardzo, ale to bardzo istotne. I na następnym wykresie widzimy, jaki jest teraz bardzo duży wpływ inflacji na dane w ujęciu nominalnym i w ujęciu realnym, że ten spread, czyli ta różnica jest coraz większa i wszystko zależy od tego, jaka będzie ścieżka inflacji w naszym kraju, żeby obserwować później zacieśnianie się znowu tych dwóch band pokazujących nominalne i realne wyniki sprzedaży detalicznej, czyli po prostu konsumpcji. Poznaliśmy także dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej i ona także była w maju gorsza niż zakładały prognozy, czyli generalnie polska gospodarka zachowywała się troszeczkę słabiej niż wynikało to z prognoz analityków i prawdopodobnie to właśnie w maju wyniki gospodarcze naszej gospodarki były troszeczkę słabsze niż miało to miejsce w kwietniu, czyli ta słabość cyklu gospodarczego cały czas wskazywała na osłabienie. No i pytanie jest, czy teraz mamy dno polskiej gospodarki, czyli czy dane majowe pokazały nam już ewidentnie na tworzenie minimum, czy też te negatywne zjawiska polskiej gospodarki będą kontynuowane, czyli będziemy dalej świadkami osuwania się. To jest niezwykle interesujące. Jeden z głównych czynników, który teraz odpowie nam, czy faktycznie tak jest, są wyniki polskiej inflacji oraz tego, czy faktycznie dojdzie do odbicia sprzedaży detalicznej, czy konsumpcja stanie się znowu tą, która będzie napędzała ożywienie gospodarcze. I jeżeli się okaże, że inflacja faktycznie zachowuje się w czerwcu i w kolejnych miesiącach lepiej niż chcą optymistyczne scenariusze, czyli ta ścieżka inflacji będzie nam spadała, procesy dezinflacyjne będą się pogłębiały, to te ujęcie realne stanie się coraz mniejsze i to będzie ten czynnik, który faktycznie da nam dno polskiej gospodarki i że odbicie gospodarcze stanie się faktem. Ale dlaczego z takim optymizmem tworzę ten wpis? Ponieważ jak zobaczymy na następnych dwóch wykresach, pierwszy pokazuje realne wynagrodzenia, czyli to, co zostaje nam w portfelu po uwzględnieniu inflacji. I tutaj czynnik związany z inflacją coraz mniej wpływa negatywnie na nasze wynagrodzenia i mamy tutaj do czynienia z wyraźnym odbiciem. I na podstawie tego wykresu plus następnego, gdzie mamy wskaźnik zaufania konsumentów, który także w ostatnich miesiącach zaczyna bardzo dynamicznie odbijać, czyli zaufanie nas wszystkich do tego, co będziemy mieć wkrótce w portfelu, jest coraz większe i moim zdaniem to właśnie na tych dwóch wykresach bazuję, twierdząc teraz, że ja osobiście spodziewam się, że dno polskiej gospodarki, czyli dno cyklu gospodarczego ma miejsce w maju, w ogóle miało miejsce w maju, a teraz łącznie z postępami procesów dezinflacyjnych będziemy wkrótce świadkami ożywienia, które zacznie się od konsumpcji oraz prawdopodobnie od tych wszystkich czynników związanych z nieruchomościami, ponieważ wchodzą w grę już za parę dni wszystkie programy, które będą sprzyjały polskiemu rynkowi nieruchomości i moim zdaniem te dwa czynniki będą sprzyjały ewidentnie temu,
żeby dno polskiej gospodarki zostało zaliczone w drugim kwartale w tym roku i żebyśmy byli wkrótce świadkami kontynuacji ożywienia gospodarczego i wzrostu polskiej gospodarki, wejścia na nową, bardzo pozytywną trajektorię. Te dane o polskim PKB poznamy około 15 sierpnia, ale dopiero prawdopodobnie o 15 listopada, kiedy poznamy dane o dynamice wzrostu w trzecim kwartale, to będziemy mogli faktycznie stwierdzić, że te dno polskiej gospodarki miało miejsce w maju w tym roku i teraz zaczynamy fazę ożywienia. Dlatego też te dwa momenty, czyli 15 sierpień i 15 listopad, to są moim zdaniem kluczowe, żeby faktycznie odpowiedzieć na pytanie, czy teraz mamy dno polskiej gospodarki. Moja intuicja, moje doświadczenie podpowiada, że właśnie tak jest, ale takie ostateczne potwierdzenie będziemy mieć tego 15 listopada i na to będziemy czekać i rynek będzie musiał się do tego dostosować, będzie musiał na te dane zareagować. I drodzy Państwo, w tym momencie zachęcam do tego, żeby odwiedzić i polubić nasze nowe konto na Instagramie. Tam pokazuję, jak Ace Market U zachowuje się po godzinach. Zachęcam do tego, ponieważ narzędzia YouTube'a, czyli karta społeczności, nie pozwala na takie bardzo dynamiczne tutaj pokazy tego, co się dzieje za kulisami, jakie jest życie Ace Market U poza pracą zawodową. Drodzy Państwo, zachęcam jeszcze raz do tego naszego konta na Instagramie. I w tym miejscu, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam, tam na dole jest podlinkowany specjalny materiał w opisie i w komentarzu o kolejnych bankach centralnych, które podnoszą stopy procentowe i co to może nam przynieść, jakie są perspektywy co do stóp procentowych. Warto być tego świadomym, bo to jest jeden z tych głównych czynników, który będzie wpływał na perspektywy dla całej światowej gospodarki, więc zachęcam do tych materiałów, podlinkowane one są tam na dole w opisie i w komentarzu. A dzisiaj poznaliśmy ważną decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. No i zobaczmy, nikt nie spodziewał się, że stopy procentowe pójdą w górę aż o 50 punktów bazowych. Konsensus był na 25 punktów bazowych. To jest duże zaskoczenie i rynek ewidentnie moim zdaniem tego nie zdyskontował. To sygnalizuje przyspieszenie procesu podwyżek stóp procentowych, ale jak zobaczymy, gdzie rynek sygnalizuje, gdzie te stopy mogą być faktycznie, to widzimy, że na początku przyszłego roku rynek spodziewa się następnych 100 punktów bazowych, co najmniej 100 punktów bazowych, dalszych podwyżek stóp procentowych, być może nawet 125 podwyżek od obecnego poziomu, czyli spośród tych największych gospodarek za pół roku mniej więcej to właśnie funt brytyjski będzie miał największą pozytywną dodatnią stopę zwrotu w ujęciu nominalnym, ale co się dalej stanie, zobaczymy. Ze względu na to, że Wielka Brytania spośród wszystkich gospodarek G7 najsłabiej sobie radzi z opanowaniem procesów inflacyjnych, czyli mówiąc w skrócie z inflacją. I to, że nawet pomimo takiej decyzji funt brytyjski nie chce się umacniać, widać najlepiej na parze euro do funta brytyjskiego. Tutaj ta zmiana jest widoczna jak na dłoni, no i zobaczymy, co się dalej wydarzy. W tym miejscu, drodzy Państwo, patrzymy także na zachowanie głównej pary świata, czyli euro-dolara. Jeżeli będziemy cały czas zakładać, że tendencja wzrostowa trwa, to moim zdaniem jest to prawidłowe założenie. Ja osobiście spodziewam się przejścia poziomu 1,10, kontynuacji tego ruchu w górę, a z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że para frank do jena japońskiego jest na poziomach najwyższych od 40 lat. To jest coś fenomenalnego, co się teraz dzieje na parach związanych z jenem japońskim. Jesteśmy w historycznych momentach, chwilach. No i pytanie jest, czy ta kontynuacja tendencji wzrostowej będzie obserwowana, czy wkrótce Bank Japonii nie dokona jakiejś bardzo wyraźnej interwencji przeciwko japońskiej walucie, czy albo na rzecz japońskiej waluty, ale w tym wypadku spodziewam się raczej tendencji do tego, żeby Bank Japonii interweniował na rzecz umocnienia jena japońskiego, czyli żeby te spadki miały miejsce, plus jeżeli do tego dojdą spadki rentowności amerykańskich, zwłaszcza dwuletnich obligacji, to w takiej sytuacji i czynniki rynkowe będą sprzyjały temu, żeby jen japoński zaczął się umacniać. Warto być świadomym tego głównego czynnika fundamentalnego obserwowanego na rynkach, który sprzyja teraz albo nie sprzyja jenowi japońskiemu. Jeszcze raz przypomnę, patrzmy na obligacje dwuletnie w Stanach Zjednoczonych. A amerykańskie dziesiątki na razie są stabilne. Po tych decyzjach także była widoczna zmienność, ale na chwilę obecną nic tutaj nowego się nie wydarzyło. Natomiast inwestorzy na całym świecie patrzą na inwersję krzywej dochodowości, czy ona
będzie wkrótce negowana, czy też nie, ponieważ za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z odwracaniem się tych tendencji, występuje recesja w amerykańskiej gospodarce i artykuł, który mówił o tym, co się dzieje teraz na spreadach między różnymi częściami krzywej dochodowości, sygnalizował, że rynek zaczyna się obawiać, że faktycznie wkrótce może się tak zdarzyć, że ten wskaźnik znowu trafnie wskaże recesję w amerykańskiej gospodarce. No i teraz czas na rynek surowcowy. Rentowności amerykański dolar, zawsze patrzę w takiej sytuacji na zachowanie ceny złota, ale w tym wypadku ta słabość złota jest widoczna jak na dłoni i wygląda na to, że jeżeli padną ostatnie minima oraz wsparcie $1930, to cena się wprost załamie, bardzo mocno zacznie spadać. Ja osobiście cały czas jestem nastawiony, że ta cena raczej pójdzie w górę niż będzie spadać, a bazuje na zachowaniu ceny miedzi, gdzie tutaj mamy dzisiaj następną bardzo pozytywną sesję, atak już punktowy na opory $8650. No i pytanie jest naprawdę, czy złoto podąży drogą spadków, czy też wzrostów. Naprawdę bazując na amerykańskim dolarze i rentownościach, raczej spodziewam się wzrostów niż spadków, ale jestem gotowy generalnie na każdy scenariusz. A ropa naftowa ani nie chce spadać, ani nie chce rosnąć. Widzimy w tym wypadku rosnące znaczenie oporu $74-75 i do czasu utrzymania się pod tym poziomem raczej scenariusze prospadkowe są faworyzowane, ale utrzymywanie nad poziomem 70 daje pewnego rodzaju przewagę stronie, która myśli, że popyt na ryzyko na indeksach giełdowych będzie kontynuowany. I w tym momencie, drodzy Państwo, warto poświęcić czas na dane makroekonomiczne, które teraz spłynęły z amerykańskiej gospodarki. W momencie tworzenia tego wpisu poznaliśmy także dane z amerykańskiego rynku pracy, które były słabsze niż zakładały prognozy, ale dokładnie o tym będzie jutro w porannym komentarzu. Natomiast moim zdaniem te dane będą w stanie być takim czynnikiem, który doprowadzi do wykształcenia się nowego impulsu, ale dokładnie i zdecydowanie więcej będzie jutro o poranku i zachęcam już teraz do tego porannego jutrzejszego wpisu. No i kiedy mamy już te dane makroekonomiczne z amerykańskiej gospodarki, z rynku pracy, wiemy wyraźnie więcej. No zobaczymy, czy indeks Standard & Poor będzie kontynuował tendencję spadkową, czy też spróbuje o jakiegoś większego wzrostowego odreagowania. Te poziomy, na których teraz jesteśmy, są dla rynku ciekawostką. Z jednej strony tendencja wzrostowa cały czas ma miejsce, ale od kilku dni przeważa podaż. Dlatego też zobaczymy, czy ta dzisiejsza sesja potwierdzi, czy też zaprzeczy tej tezie o tym, że korekta jakaś się szykuje w dyskontowaniu potencjalnego spowolnienia gospodarczego, recesji amerykańskiej gospodarki. Ponieważ jeżeli indeks Standard & Poor zacznie spadać, to w takiej sytuacji przebicie kolejnych wsparć, zwłaszcza 4300 punktów, moim zdaniem będzie sygnałem, że ten rynek jakoś zaczyna ciążyć, negatywnie wycenia scenariusze dla amerykańskiej gospodarki, dlatego poziom 4300 jest dla mnie newralgiczny. Rynek przywiązuje wagę do dzisiejszego wystąpienia prezesa Powella przed Senatem i bardzo dużą wagę przywiązuje do potencjalnych słów dotyczących przyszłych stóp procentowych. Czy bankierzy cały czas zakładają, że jeszcze 2 razy pójdą stopy procentowe w górę, chociaż rynek tego nie wycenia. Czasami w rynku jest jeszcze jedna 25-punktowa podwyżka, ale generalnie nie ma jej wcale. Natomiast może to mieć wpływ na indeksy giełdowe i na rynek ryzyka, zwłaszcza że te giełdy w Europie spadają i to zdecydowanie mocniej. To jest ciekawostka, że teraz te giełdy europejskie oddają mocniej niż Wall Street, chociaż euro-dolar rośnie. Warto być tego świadomym. I podczas dzisiejszej sesji nocnej, kiedy kończymy handel w Azji, zwłaszcza inwestorzy będą przyglądali się indeksowi Nikkei. Z powodu tego, że on już odbija od swojej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym o ponad 20%, a za każdym razem jak tak było, to w takiej sytuacji inwestorzy się zastanawiali, czy nie czas na jakieś większe zatrzymanie. Musiałoby być to potwierdzone zachowaniem jena japońskiego. Na chwilę obecną ta tendencja na jenie sprzyja japońskim eksporterom, stąd takie wydźwiganie indeksu giełdowego w Japonii. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że tempo wzrostu w ostatnich tygodniach i miesiącach
na indeksie Nikkei jest mocniejsze niż podczas hossy 1989-1990. Dlatego też to, co się teraz dzieje, zapiera czasami dech w piersiach z powodu siły japońskich akcji i wpływu inflacji, rodzącej się inflacji w Japonii na perspektywy wyników spółek w Japonii i tego oczywiście, że jen japoński jest taki słaby, te czynniki wypychają indeksy giełdowe w Japonii tak wysoko, stąd też takie poziomy, które są niezwykle interesujące i historyczne, ponieważ indeksy giełdowe są najwyżej od ponad 30 lat w tamtym kraju. No i pewnego rodzaju pytania, co dalej, nasuwają się same z siebie. I przegląd rynków zagranicznych kończymy Bitcoinem. Z powodu tego, że dotarcie w okolice $30,000, w okolice maksimów z kwietnia rodzi pytanie, co dalej z tą najbardziej popularną kryptowalutą, a statystyka, którą znalazłem na Bloombergu, mówi nam, że za każdym razem, kiedy Bitcoin rósł o więcej niż 5% w takim krótkim czasie, jest zdecydowanie większe prawdopodobieństwo dalszych wzrostów niż spadków. Dlatego też bądźmy gotowi na to, że raczej Bitcoin będzie kontynuował tendencję wzrostową, kontynuował ruch w górę, przejdzie ostatnie kwietniowe maksima i ruszy dalej do góry. Natomiast scenariusze prospadkowe są mniej prawdopodobne i co jest także ciekawe, zwróćmy uwagę, że takie impulsy wzrostowe na Bitcoinie pojawiają się podczas sesji amerykańskiej, a nie podczas europejskiej i to także sygnalizuje, skąd taki popyt na tego Bitcoina jest generowany. Jednoznacznie widać, że to Amerykanie stoją za tym, że ten Bitcoin teraz tak wyraźnie idzie w górę, z technicznego punktu widzenia odbijając od linii szyi wielomiesięcznej odwróconej formacji RGR oraz od średniej dwustosunkowej na wykresie tygodniowym, czyli strefy 25-26 tysięcy dolarów. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że świeca tygodniowa, która teraz się tworzy, będzie bardzo pozytywna i zachęcała do kontynuacji ruchu w górę w najbliższym czasie na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. No i na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Zobaczmy, że to właśnie nie złoty teraz najsilniej się umacnia, ale węgierski forint na tle walut regionu. Widzimy jednak, że ten popyt na złotego cały czas jest generowany. Wynika to przede wszystkim z tego, co się dzieje na euro-dolarze, a w zdecydowanie mniejszej części, moim zdaniem tylko 25% siły albo słabości złotego wynika z czynników lokalnych, a te dane, które teraz poznaliśmy, tak jakby były już zdecydowanie w cenach, były już całkowicie zdyskontowane, a rynek żyje przyszłością, czyli tym, jakie są perspektywy gospodarcze i jakie są napływy kapitału z całego świata tutaj do Polski, jak bardzo teraz Polska jest interesującym i atrakcyjnym miejscem do inwestowania, a te ostatnie inwestycje Intela w wartości 20 miliardów złotych są tego najlepszym dowodem. Polskie obligacje są znowu kupowane, moim zdaniem rodzi się następna fala aprecjacji wzrostu cen polskich papierów i warszawski parkiet, który także pokazuje swoją relatywną siłę. Nie ma spadków, nie ma powielenia tego, co się dzieje na DAX-ie, a to moim zdaniem może być dobry zwiastun w sytuacji, kiedy indeksy giełdowe na świecie, zwłaszcza w Europie, zaczęłyby korygować się, to być może będziemy świadkami relatywnego lepszego zachowania warszawskiego parkietu, który cały czas jest generalnie niedowartościowany względem tego, co się działo na innych parkietach na całym świecie, względem tego, co jest w Europie, więc potencjał na spadki moim zdaniem w Polsce jest niewielki, a warszawska giełda papierów wartościowych ma perspektywę jeszcze co najmniej 15% wzrostu do najważniejszych oporów, stąd też taka duża i moim zdaniem cały czas nawet powiem ogromna atrakcyjność warszawskiego parkietu względem całego świata. Dlatego też nie spodziewam się jakiejś większej, głębszej korekty spadkowej, nawet gdyby cały świat taką korektę właśnie teraz rozpoczynał. Drodzy Państwo, tam na dole zachęcam do specjalnego materiału, który mówi o kolejnych posunięciach banków centralnych, co się może wydarzyć. Naprawdę te materiały warto śledzić, żeby być na bieżąco z różnymi opiniami. Przypominam, materiał jest podlinkowany na dole w opisie i w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby polubić i obserwować nasz kanał na Instagramie, gdzie pokazuję Ace Market U od zaplecza i tego, co się dzieje poza pracą biurową. I oczywiście, drodzy Państwo, dziękuję za to, że jesteście na kanale. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i do zobaczenia.
Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.